could break the silence, show you who I am, would you see the colors that I hide beneath this skin? Zanim zaczniemy, pozwól sobie na jeden głębszy oddech. Nie po to, by się wyciszyć, ale po to, by poczuć, gdzie w Twoim wnętrzu jesteś w tej chwili. Bo dziś będziemy mówić o ruchach, które dzieją się w człowieku, zanim je zauważy. O tym, co rodzi się pod progiem świadomości i dopiero później staje się emocją, decyzją lub milczeniem. Witam na kanale Innowidzący, a ja jestem Dariusz i zapraszam Cię do 9. epizodu Tajemnic Świadomości. Robimy kolejny krok na drodze odkrywania tego, co w nas naprawdę żyje. Nie w opowieściach, które o sobie powtarzamy, ale w energii, która nas porusza, zanim jeszcze nadamy jej imię. Dzisiejszy epizod jest jak wejście do jaskini, w której nie szukamy odpowiedzi, tylko śledzimy ślady ruchu. Nie będziemy interpretować ani oceniać. Spróbujemy dotrzeć do miejsca, w którym energia zaczyna drgać, zanim stanie się znaną Ci emocją. Bo tam, w tej najwcześniejszej fazie, nie jesteś jeszcze historią o sobie, jesteś czystym kierunkiem. Zanim cokolwiek nazwiesz, zanim znajdziesz słowo na to, co w tobie drży, w twoim wnętrzu unosi się pewien rodzaj ptaka. Taki, który zawisa na skrzydle w powietrzu nieruchomo i czujnie, jakby czekał na decyzję świata, w którą stronę ma polecieć. To jest pierwsza manifestacja energii. Jeszcze nie uczucie, nie reakcja, tylko napięcie skrzydła, lekki opór powietrza, subtelne drżenie piór, które wyprzedza każdy Twój wybór. Czasami ten ptak opada i wtedy czujesz ciężar, który zbliża się do ziemi, jakby coś w tobie chciało uklęknąć, uznać stratę albo przyjąć ciszę. Innym razem zlatuje szybciej, dynamiczniej, w ruchu do przodu, jakby chciało przerwać granice, które kiedyś w tobie ktoś zbudował. A bywa i tak, że po prostu zawisa. I wtedy energia nie wie jeszcze, czy wysunąć się ku światu, czy wrócić do wnętrza. W tym zawisie można usłyszeć całą historię Twojego życia. Bo w dzieciństwie ten sam ptak próbował unieść skrzydła, kiedy chciałaś zapłakać, ale ktoś powiedział, nie ma powodu. Próbował wznieść się do konfrontacji, ale ktoś nauczył cię, że to niegrzeczne. Próbował opaść w zmęczeniu, ale kazano ci być dzielną. I te skrzydła, które powinny swobodnie wibrować, zaczęły zastygać w bezruchu. Impuls, który kiedyś zatrzymał się w półruchu, nie znika. Czeka cierpliwie w najgłębszej warstwie ciała, aż pojawi się przestrzeń, w której może wreszcie dokończyć swój lot. To zastygnięcie skrzydeł nie jest jedynie metaforą, to biologiczny zapis przetrwania. Kiedy dziecko uczy się, że jego naturalny impuls, radość, złość czy potrzeba bliskości wywołuje u opiekunów lęk lub odrzucenie, zaczyna traktować własną energię jako zagrożenie. Wtedy pojawia się to, co nazywamy wewnętrznym cenzorem. Ten cenzor nie śpi. On pilnuje, by ptak w twoim wnętrzu nigdy nie uniósł się zbyt wysoko, byś nie stała się zbyt widoczna, zbyt głośna albo zbyt prawdziwa.
Z czasem zapominasz, że ten ptak w ogóle tam jest. Zaczynasz utożsamiać się z ciszą, która po nim została, ale ta cisza nie jest pozorna. Pod spodem, w tkankach, w rytmie twojego serca stłumiona energia generuje szum. To ten rodzaj niepokoju, który czujesz w niedzielne popołudnie albo tuż przed zaśnięciem, kiedy świat zewnętrzny milknie, a ty nagle słyszysz bicie skrzydeł o klatkę piersiową, której sama nie zbudowałaś, ale której pilnujesz każdego dnia. Ten stan zawieszenia staje się twoją normą. Przestajesz zauważać, że oddychasz tylko górną częścią klatki piersiowej, byle nie poruszyć brzucha, w którym śpią najstarsze impulsy. Przestajesz widzieć, że twoje ciało jest w nieustannym stanie gotowości do ucieczki, choć siedzisz bezpiecznie w fotelu. To jest właśnie koszt przerwanej drogi impulsu. Życie w stanie ciągłego, cichego alarmu, którego źródła już dawno przestałaś szukać w swojej historii, a zaczęłaś upatrywać w stresie dnia codziennego. Ale stres to tylko dym. Ogniem jest ten przerwany ruch, który wciąż chce zostać dokończony. A jednak to nie cała historia, bo zanim ten ruch w ogóle pojawił się w twoim wnętrzu, zanim poczułaś drżenie, zanim ptak zawisł, zanim skrzydło drgnęło, powstał impuls wcześniejszy niż człowiek. Jakby pole samo wysyłało sygnał, falę, kierunek, który dopiero później staje się twoim ruchem. To jest pytanie, którego nikt nie zadaje, a które zmienia wszystko. Czy ruch, który czuję, pochodzi ze mnie, czy z pola, w którym istnieją? Czy kierunek jest osobisty, czy archetypiczny? Czy impuls, który czuję jako swój, jest naprawdę mój? Są takie ruchy, które powracają całe życie, jakby były częścią większej trajektorii, wpisanej w pole informacji. Są też takie, których nie poczujesz nigdy, choć inni ludzie noszą je w sobie jak własny kod. To nie jest przypadek, to jest struktura. Pole, to, w czym jesteśmy wszyscy zanurzeni, generuje pewne kierunki dużo wcześniej, zanim człowiek nada im formę. Nie jako przeznaczenie, ale jako możliwość, jako droga, którą twoja świadomość może przejść, jeśli jej na to pozwolisz. Dlatego niektóre ruchy wracają jak echo, bo nie zostały dokończone, bo należą do twojej linii emocjonalnej i są częścią większej historii pola, bo bez nich twoja mapa nie byłaby pełna. Dopiero kiedy zaczynasz to widzieć, odkrywasz, że energia nie jest przypadkowym prądem w ciele, ale subtelnym ruchem, który niesiesz ze sobą jak ptak, który zna drogę, zanim ty ją zobaczysz. Pole to ciche, niewidoczne tło, które porusza wszystko, co żyje. Nie wydaje rozkazów, ani nie wymusza kierunku. Ono jedynie tworzy nachylenia, lekko pochylone powierzchnie, po których energia łatwiej płynie w jedną stronę niż w drugą. To dlatego pewne drogi wydają się gładkie, a inne stają się męczące już w chwili, gdy o nich pomyślisz. Nie dlatego, że są dobre lub złe, ale dlatego, że twoja świadomość rezonuje z określonym zakrzywieniem pola, podczas gdy inne pozostają dla niej obojętne lub po prostu trudne do utrzymania. Właśnie tu rodzi się tajemnica intencji. W tej delikatnej zgodzie pomiędzy twoim wnętrzem a przestrzenią, która cię otacza. Czasem to ty wykonujesz pierwszy krok, a pole odpowiada przesunięciem. Innym razem pole porusza się odrobinę wcześniej,
a twoje ciało wyłapuje subtelne drgnienie i reaguje na nie, zanim zdążysz o tym pomyśleć. Kiedy jednak ta czysta energia przepływa przez ciebie, spotyka coś, co jest największym darem i zarazem największym obciążeniem naszej natury – interpretację. Człowiek rzadko widzi energię bezpośrednio. Człowiek widzi opowieści, które sam o sobie opowiada, i to właśnie w tym punkcie zaczyna się mechanizm, który tak często mylimy z prawdą o sobie. Ten sam ruch energii, który u jednego człowieka staje się lękiem, u drugiego zmienia się w ekscytację, a u trzeciego w gniew. Interpretacja nie opisuje energii, ona ją przekształca. Nadaje jej znaczenie, kolor, kierunek, którego energia sama w sobie nigdy nie miała. Energia jest prosta. Interpretacja, jak wiecie, nieskończenie złożona. Energia jest bezosobowa, interpretacja głęboko osobista. Interpretacja jest mechanizmem, w którym energia zostaje ubrana w kształt, który znamy z własnej historii. Jest jak światło, które przechodzi przez witraż. To samo słońce, ale po przejściu przez kolorowe szkło staje się całkowicie innym obrazem. To szkło powstaje w pierwszych latach życia, w chwilach, gdy uczysz się znaczeń, jakie świat nadaje ruchom energii. To właśnie wtedy powstają filtry, co wolno czuć, co należy ukrywać, co jest silne, a co słabe. I tak energia, która chciała jedynie płynąć, zostaje zatrzymana i nazwana. Zauważasz wtedy, że nie interpretujesz jej w pustej przestrzeni. Wewnętrzny ruch natychmiast spotyka się z narracją kulturową. Kultura nie tylko opisuje emocje, ale mówi ci, które z nich są właściwe. Zanim nauczysz się rozpoznawać własne interpretacje, już żyjesz w interpretacjach zbiorowych. Czujesz napięcie, a kultura podsuwa słowo strach. Czujesz impuls do działania, a gdy otoczenie ceni spokój, ruch ten zostaje nazwany nieopanowaniem. Narracja kulturowa staje się pierwszą strukturą, która przechwytuje energię, zanim jeszcze zdążysz nadać jej własny ton. Z tego spotkania kultury i energii rodzi się tożsamość. Nie ta głęboka istota, ale konstrukcja, która powstaje z interpretacji. Zaczynasz wierzyć, że jesteś taki, taka, jak opisy, które nosisz. Jestem wrażliwa, jestem impulsywny. I tak tożsamość staje się klatką, w której próbuje się zamknąć każdy ruch energii. A przecież energia nie zna takich słów. Tożsamość wymaga jednak spójności, a spójność wymaga tłumienia wszystkiego, co z nią nie współgra. Tak powstają reakcje, które pozornie są wyborem, a w rzeczywistości iluzją wyboru. Wydaje ci się, że decydujesz, bo masz argumenty, ale często decyzja jest jedynie próbą utrzymania konstrukcji tożsamości. To dlatego niektóre wybory czują się ciężkie? Nie dlatego, że są trudne, ale dlatego, że nie płyną z intencji, tylko z obrony obrazu siebie. W relacjach interpretacja działa jak niewidzialny trzeci uczestnik rozmowy. Każdy niesie swój witraż, swoje pęknięcia. Ktoś mówi jedno, a ty słyszysz coś innego. Nie dlatego, że mówi niejasno, ale dlatego, że w twoim wnętrzu otwierają się drzwiczki, przez które wchodzi stary impuls. Jedno słowo, intonacja, spojrzenie mogą nieść ze sobą coś znacznie większego niż sama sytuacja. To dlatego w relacjach tak wiele ruchów wydaje się nieadekwatnych.
Nie reagujesz na tego człowieka, reagujesz na historię, którą jego obecność w tobie porusza. Dziecko zapisuje nie fakty, lecz kody energetyczne. To, jak dorośli reagowali na twoją energię, staje się później sposobem, w jaki reagujesz na własną. To, co uznawano za właściwe, dziś odbierasz jako bezpieczne, nawet jeśli to nie prowadzi cię tam, gdzie naprawdę chcesz iść. Gdy zaczynasz to widzieć, relacje przestają być zagadką. Kiedy zaczniesz rozdzielać czystą energię od tego starego witraża, pojawia się niespodziewana lekkość. Interpretacja przestaje być faktem, przestaje być tobą, staje się jedynie historią, którą kiedyś stworzyłeś, aby przetrwać. A kiedy to rozpoznasz, energia może zacząć przepływać znowu bez obciążeń. Może wrócić do bycia ruchem, intencją, kierunkiem. Może stać się tym, czym była od początku, zanim kultura, tożsamość, wybory i lęki otoczyły ją słowami, które nie były jej własnymi. Kiedy energia dojrzewa do momentu, w którym nie może już zostać jedynie kierunkiem czy intencją, pojawia się impuls. Ten cichy, prawie niewidoczny moment, w którym całe twoje wnętrze lekko się porusza. To jak drgnienie wody, kiedy pod taflą przepływa coś żywego. Wiesz, że jest tam obecność, choć jej nie widzisz, a jednak całe ciało wyczuwa, że coś właśnie mówi w swoim własnym języku. To drgnienie często pojawia się, zanim zdążysz znaleźć dla niego słowo. Jest w napięciu oddechu, w różnicy między jednym uderzeniem serca a kolejnym. Impuls nie jest reakcją. Reakcja przychodzi później i próbuje go wyjaśnić. Impuls jest wcześniejszy, czystszy, bardziej źródłowy. To pierwszy ruch świadomości wychodzącej na powierzchnię. Człowiek jednak rzadko pozwala impulsom objawiać się w ich naturalnej formie. Nie dlatego, że ich się boi, lecz dlatego, że nie mieszczą się w opowieści, którą nauczył się o sobie nosić. Gdy pojawia się delikatne pociągnięcie w stronę smutku, szczęka zaciska się szybciej, niż emocja zdąży popłynąć. Gdy przychodzi impuls do postawienia granicy, słowa uprzejmości pojawiają się wcześniej niż prawdziwa intencja. A gdy impuls chciałby powiedzieć, to mnie boli, zamiast tego pojawia się żart, dystans, ton, który ukrywa wszystko, co było prawdziwym ruchem energii. W takich momentach impuls nie znika, on zostaje skierowany do środka. Energia, która miała znaleźć ujście na zewnątrz, zaczyna szukać drogi gdzie indziej, a ciało staje się przestrzenią, w której ten nierozpoznany ruch osadza się jako napięcie i ciężar. Impuls jest jak posłaniec, który nie odejdzie, dopóki nie zostanie zauważony. Gdy zamykasz przed nim drzwi, on staje się bardziej wyrazisty. Nie po to, by wymusić działanie, lecz po to, by pokazać, że nosisz w sobie ruch, który od dawna chciał się ujawnić. Im dłużej ten ruch pozostaje w ukryciu, tym bardziej wyraźnie energia zaznacza swoją obecność, bo jej naturą jest płynąć, a nie zastygać. Zacznij dostrzegać, że impuls nigdy nie jest przeciwko tobie. Nie przychodzi po to, by burzyć twój świat, ani zmuszać cię do decyzji, na które nie jesteś gotowy. Impuls jest szeptem energii, która pokazuje, gdzie chciałaby płynąć, jeśli dasz jej choć trochę przestrzeni. I gdy zaczynasz mu ufać, widzisz, że prowadzi cię do ruchu, który był w tobie od zawsze, do miejsca, w którym twoja prawda przestaje być ukrywana,
pod warstwami dawnych historii. Kiedy impuls pojawia się w relacji, każda najmniejsza fala spotyka się z polem drugiego człowieka, bo to, co w tobie rodzi się jako subtelne drgnienie, w drugiej osobie odbiera się inaczej. Czasem jako zaproszenie, czasem jako zagrożenie. Impuls nie jest neutralny. Bywa tak, że impuls do zbliżenia w tobie spotyka się z dawno zamkniętą raną w kimś innym. Wtedy, choć twoje wnętrze kieruje się ku otwarciu, w drugim człowieku rodzi się zamknięcie. Bywa odwrotnie. Impuls postawienia granicy porusza w kimś lęk przed odrzuceniem. W relacji impulsy dwóch osób zderzają się nie na poziomie słów, ale na poziomie ruchów, które często są starsze niż ta relacja. Musisz zrozumieć, że w relacji nie spotykają się dwa umysły. Spotykają się dwie mapy powięziowe, dwa systemy nerwowe, które skanują się nawzajem z prędkością, jakiej świadomość nigdy nie dogoni. Kiedy czujesz, że w obecności kogoś bliskiego nagle tracisz głos albo twój oddech staje się płytki, to nie jest kwestia atmosfery. To twoja pamięć komórkowa rozpoznała w polu drugiej osoby sygnał, który kiedyś, w dalekiej przeszłości, oznaczał niebezpieczeństwo. Ciało pamięta ton głosu, który brzmiał jak odrzucenie. Pamięta mikrogesty, które zapowiadały chłód. I w ułamku sekundy, zanim zdążysz pomyśleć o miłości czy bliskości, twój system nerwowy decyduje za ciebie. Zatrzymaj impuls. To dlatego relacje są tak trudne i tak uzdrawiające zarazem. Są polami minowymi dawnych interpretacji, ale są też jedyną przestrzenią, w której stłumiony impuls może zostać odkodowany poprzez obecność drugiego, świadomego człowieka. To, co nazywamy chemią między ludźmi, to często nic innego jak rezonans naszych blokad. Przyciągamy tych, których pole energetyczne obiecuje nam, że nasze stare impulsy wreszcie będą mogły bezpiecznie wybrzmieć. Albo, co dzieje się częściej, przyciągamy tych, którzy pomogą nam te blokady utrzymać w nienaruszonym stanie. Bo to jest to, co znamy jako bezpieczne. Dopiero gdy zaczniesz obserwować te mechanizmy bez oceniania, relacja przestaje być polem walki o rację, a staje się laboratorium świadomości. Zaczynasz widzieć partnera nie jako źródło swojego bólu, ale jako katalizator dla ruchu, który i tak musiał się w tobie wydarzyć. To jest ten moment, w którym dorosłość energetyczna bierze górę nad dziecięcym lękiem przed opuszczeniem. Przestajesz pytać, dlaczego on mi to robi, a zaczynasz pytać, jaki ruch w moim ciele próbuje się teraz dokończyć. I tak jak w relacjach impuls potrafi być odbity, tak w ciele potrafi zostać zatrzymany. Ciało nie kłamie, ono pierwsze wie, czy impuls może przejść dalej. Miejsce, w którym zatrzymuje się impuls, mówi więcej niż jakakolwiek myśl, bo twoje ciało przechowuje mapę dawnych sytuacji, w których nie mogłaś odpowiedzieć na energię tak, jak chciała płynąć. Blokada w gardle może być pozostałością po latach milczenia. Blokada w brzuchu, śladem dawnych lęków, które musiałaś nosić sama. Blokada w klatce piersiowej, pamięcią utraconej swobody bycia z sobą. Każda z tych blokad nie jest przeszkodą, jest historią. A impuls, który dziś czujesz, dotyka tych miejsc nie po to, by cię zranić, ale by pokazać, gdzie energia nie miała kiedyś możliwości dokończyć swojego biegu. Napięcie ramion mówi, tu niesiono ciężary, które nie były nasze. Drżenie dłoni przypomina, tu było coś, czego nie wypowiedzieliśmy.
Impuls, który trafia na blokadę, jest zaproszeniem. Pokazuje, że w ciele istnieją miejsca, które chcą zostać po prostu zobaczone. Nie po to, by je przepracowywać, ale po to, by przestać je omijać. Kiedy widzisz ten proces od pierwszego drgnienia, przez intencję, interpretację, aż po blokadę w ciele, zaczynasz rozumieć, że nie jest to jedynie mechanika. To zaproszenie do głębszego wchodzenia w siebie, do odkrywania tego, co pozostało zakryte przez brak języka, który pozwoliłby to wypowiedzieć. I właśnie dlatego pojawił się projekt, idąc tropami biegnącej z wilkami. Nie jako kolejna książka, ale jako przestrzeń, w której te wewnętrzne ruchy mogą zostać nazwane inaczej. Językiem, który patrzy na człowieka jak na istotę złożoną z pól, impulsów i archetypów. Ta publikacja powstała po to, by pozwolić Ci zobaczyć, dlaczego w ogóle reagujemy tak, jak reagujemy i skąd w nas biorą się ruchy, które nie mają nic wspólnego z teraźniejszością, a wszystko z dawnym głosem zapisanym pod skórą. Dla tych, którzy wspierają ten kanał i podążają tą drogą głębiej, przygotowałem rozszerzenie. W epizodzie 9.1 wejdziemy jeszcze dalej w ciało, w to, jak dawne impulsy odkształcają jego energetyczną geometrię. Spojrzymy na ciało nie jak pacjent, ale jak świadek własnej wewnętrznej geometrii. A dla wszystkich, którzy są tu, bo czują, że ta droga rezonuje z czymś nienazwanym, przygotujcie się na kolejny krok. W epizodzie 10 pójdziemy tam, gdzie impuls spotyka się z czymś jeszcze potężniejszym, z ruchem pola, który wyprzedza nasze wybory i tworzy struktury, w których żyjemy, zanim je zrozumiemy. Jeśli ten odcinek dotyczył tego, co się dzieje w nas, kolejny będzie o tym, co się dzieje przez nas. O momencie, gdy staniemy się kanałem dla ruchu znacznie większego niż nasza osobista historia. Czy jesteś gotów stać się tym kanałem? Jeśli poczułeś dziś fragment własnej drogi pomiędzy moimi słowami, podaj dalej tę opowieść. Może ktoś obok ciebie właśnie tego potrzebuje, a my spotkamy się w następnym kroku tej spirali. Tam, gdzie energia zaczyna rysować zupełnie nowy kształt. Kształt, którego jeszcze nie znasz, ale który już teraz drży w twoim oddechu. Do zobaczenia w epizodzie 10.